Cześć, witam wszystkich, z tej strony Wojtek, Andrzej? ojciec i syn. Dzisiaj mam ważne pytanie. Dlaczego ludzie tak naprawdę inwestują w Dubaju? No dzisiaj, jak wiesz, to najwięcej klientów mamy. Niektórzy mówią, wie pan co, ale to przecież tylko ten boom cały i wzrost wartości i koszt, znaczy się i ceny poszły do góry, no bo wie pan, ta wojna, Rosjanie i tak dalej, i tak dalej. W zeszłym roku najwięcej kupujących było z Europy, dokładnie z Włoch. Mhm. I teraz tak, jeżeli pomyślisz, że najwięcej kupujących jest z Europy, oczywiście naszych rodaków najwięcej, dla nas oczywiście jako tych, którzy obsługują tą grupę i również grupę z Niemiec, to chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, że wszyscy klienci, którzy w zeszłym roku, w tym roku w zasadzie kupują nieruchomości, mają jeden Tak, tylko i wyłącznie tekst. Dywersyfikacja ze względu na bezpieczeństwo. bezpieczeństwo. Na sytuację, która się dzieje w Europie, muszę mieć, to jest miejsce B, czyli drugą nogę postawioną, że w razie gdyby coś się działo, to mogę całą rodzinę, jak ktoś z całą rodziną się przemieścić i być tutaj w tym bezpiecznym miejscu, a jeżeli nie, to będę wynajmował, ale muszę mieć po prostu lokalizację, bo to, co się dzieje w Europie, to dzisiaj wszyscy myślą, no ja wam powiem tak, z tygodnia na tydzień to się wszystko tak potęguje, że dzisiaj widzicie, to jest tak naprawdę 20 luty i my mówimy dzisiaj o tym, że to, co było wczoraj jeszcze całkiem spokojne i w zasadzie do ułożenia, może pomyślnie Europejczyków się okazuje, że jest taki kocioł, że nie wiadomo, co z tego w ogóle wyjdzie. I teraz się okazuje, że są ludzie, którzy mówią, ja muszę mieć drugie miejsce zamieszkania. Są ludzie, którzy mówią, proszę pana, ja mam obligacje państwowe. I powiem panu tak, wszystko, jak to się sprzeda, nawet po prostu z ceną, którą musiałem niestety stracić przy tym wszystkim, bo wiadoma rzecz, że jeżeli to robię nagle, to powiedział, ale wie pan, co się stanie, jeżeli będzie tylko jedna bombka, to się okaże, że za chwilę będzie, te moje obligacje będą warte tyle, co obligacje na Ukrainie. Dlatego coraz częściej, tak jak już widzimy i słyszymy, że ludzie, którzy przyjeżdżają, i to czy to są przedsiębiorcy, czy, no mówię, duże firmy mają, wszyscy mają co? Stawiają na drugą nogę. Raz dla dywersyfikacji, tak, no bo widzą, że w Europie, przede wszystkim w Polsce, no już nie ma tego return on invest, już nie zarabiają te nieruchomości tyle, co kiedyś. Może i ceny wzrosły, tak, ale wynajem już nie jest na tym samym poziomie. Dlatego mówią, dobra, dywersyfikacja, ale coraz częściej jednak te bezpieczeństwo. Muszę mieć plan B, bo nie wiem, co się w Europie będzie działo. No i dywersyfikuje swoje rzeczy, które inwestuje, tak, no swoje inwestycje, bo jeżeli tylko inwestuje w jednym kraju, bo go znam i tak dalej, wiecie o tym doskonale, że oczywiście tak jest dobrze, ale ta wyższa szkoła jazdy polega na tym, żeby właśnie dywersyfikować. Dzisiaj tu w Dubaju to macie tak naprawdę Szwajcarię, która była kiedyś 30-40 lat temu w Szwajcarii. Wiem, o czym mówię, bo tam, jak to się mówi, również woziłem klientów, którzy z Niemiec właśnie lokowali swoje środki wtedy w Szwajcarii, żeby to było właśnie niedostępne. Tutaj tak samo mówimy o tym, że jesteśmy po drugiej stronie rzeki i ten klient, który tutaj inwestuje, chce mieć po prostu zdywersyfikowany swój kapitał i również swoje inwestycje. I dlatego szukają takiego miejsca i tu inwestują. I to są ludzie, którzy mówią, wie pan co, gdyby pan powiedział jeszcze rok temu, myślałem o Hiszpanii i tak dalej, ale wie pan, ale jeżeli ja tylko sobie pomyślę, że okej, to jest bliżej, ale prawda jest tego typu, niewiele mi to daje, to dlatego te inwestycje. I głównym powodem dla ludzi, którzy inwestują w Dubaju, to jest wysoki zwrot, ale bezpieczeństwo to jest jako numer jeden, że przecież w zasadzie za jednym uderzeniem to mam, jak to się mówi, dwie rzeczy, a nawet trzy rzeczy spełnione, warunki spełnione, które dają mi, jak to się mówi, bezpieczeństwo jako temu, który ciężko na to pracuje, no bo przecież to z reguły są przedsiębiorcy, którzy kupują i powiem tak, nie kupują jedno, kupują tak, że sieją co najmniej dwa albo trzy, tylko dlatego, że tak, jedno będzie dla mnie, jeżeli coś do zamieszkania, drugie będzie inwestycyjnie, tak, żebym się mógł z tego utrzymać, jeżeli oczywiście są środki, ale też jest bardzo dużo ludzi, którzy stawiają pierwszy raz tą nogę po to, żeby mieć, jak to się mówi, właśnie w Dubaju to miejsce, gdzie w porównaniu do Europy zupełnie inne bezpieczeństwo, zupełnie inny porządek, zupełnie inna czystość i wszyscy są tym oczarowani. I pamiętajcie o jednej rzeczy, że ten region, jak się zaczęła wojna 3 lata temu, jak to się mówi z Ukrainą, to się mówi, no to wie pan, boom powstał tego, bo oni tutaj, no dlatego, a dlaczego tych ludzi przyjęli? Dlatego, że są co? Neutralni. Neutralni. Absolutnie Dokładnie. tak. A jak są neutralni, to znaczy, jeżeli się coś zacznie, to znowu będzie dopiero, jak to się mówi, run tak zwany ludzi, bo wtedy dopiero zaczną ludzie rozumieć, że trzeba inwestować. Ty musisz zawsze być odrobinę szybciej. Tak. To, co zawsze podkreślamy, że pamiętaj, ty inwestujesz w przyszłość. I jeżeli widzisz, co się dzieje, nie śpi, nie czekaj do samego końca, tylko zainwestuj, bo przecież najwyżej, jeżeli nic nie będzie, oby tak było, to przecież będziesz miał nieruchomość w tym kraju, gdzie wzrost wartości jest około 17, 20, 25, no i więcej,
ale weźmy tak zupełnie średnio, około 20% w skali roku, Podczas tak? budowy. Tak, podczas budowy, kiedy ty inwestujesz transzami, po prostu te wpłaty do dewelopera, które są bez odsetek. Natomiast jeżeli chodzi o spłatę tą końcową, to tak jak mówimy już wielokrotnie, mamy partnera, który się zajmuje po prostu finansowaniem, sami z tego korzystamy. W ogóle dajemy wam te rzeczy, z których my korzystamy, mamy sprawdzone i teraz korzystamy z tego, że możecie finansować do 60% tego kapitału, który jest potrzebny na to, żeby tą inwestycję zamknąć przy odbiorze. Czyli korzystacie z obcych pieniędzy, spełniając, jak to się mówi, w 4 krokach warunki do łatwego otrzymania kredytu. I to są rzeczy, które w Dubaju, jak to się mówi, dla tych ludzi są oczywiście no, tym, co powoduje, że podejmują właśnie decyzje. To może do tego wrócę. Pamiętasz, chyba 2 dni temu, to było tak, 2 dni temu dokładnie, było spotkanie, mieliśmy z inwestorem, który dywersyfikował w Hiszpanii, był w Hiszpanii i powiedział co? Dywersyfikowałem, zacząłem inwestować oczywiście z Fikami, potem 20 lat już potem żył, prawda, w Hiszpanii. Tak. I może opowiedz o tym też. 20 lat w Hiszpanii, dzisiaj jest, jak to się mówi, przyleciał do Dubaju. Tak jak mówimy, już chyba z tydzień czasu jest. I mówi tak, pierwszy tydzień odpoczywam, moi znajomi wracają, natomiast panie Andrzeju, my wszystko przenosimy do Dubaju i teraz tak, pierwszy lokal kupujemy tak, żebyśmy mieli za 3 miesiące, czyli wynajmujemy, żeby za 3 miesiące już mają oczywiście to zaklepane z nami wcześniej, natomiast chodzi mi tylko o to, on się kończy, będzie wykończony dokładnie we wrześniu tego roku i cały swój majątek przenoszą oczywiście do Dubaju. Ostatnia finka, którą jeszcze mówi, wyremontuję do końca, sprzedam i mam dość, ponieważ co? Urząd Skarbowy powiedział, tam jest wszystko dobrze, jeżeli nic nie masz, ale jeżeli masz, to Urząd Skarbowy to jest po prostu tragedia. Drugi klient, który nawiasem mówiąc również jest dzisiaj w Dubaju, który ma nieruchomości za około 20 milionów zainwestowane w Hiszpanii, jest zablokowany, ma ten majątek do sprzedaży na 2 lata. I problem, który był, to był z VAT-em problem. Człowiek, który tutaj już zainwestował i to takie apartamenty droższe, wszyscy mają podobne stwierdzenie, że jeżeli kupujesz jeden lokal w Hiszpanii, chcesz tam być, no to masz tylko ten problem, że jak ktoś ci się wprowadzi, może to wtedy, no ale to powiedzmy, że się da ogarnąć. Natomiast jeżeli chodzi o te bezpieczeństwo, wzrost wartości i ten plan B, żebyś był w innym regionie, to tutaj tylko i wyłącznie w Dubaju i ci, którzy zarabiają tam, to mówią wyraźnie, że Urząd Skarbowy jest najgorszy, jak to się mówi w Unii Europejskiej, no 2 są najgorsze, niemiecki i hiszpański. Dokładnie. Oni chcą wiedzieć wszystko i chcą, jak to się mówi, jak najwięcej zedrzeć. Dlatego ważne jest to, żebyś wiedział, że dywersyfikacja kapitału to jest też to, że ma każdy klient, który z nami współpracuje, nawet nie mając tej złotej wizy, chociaż oczywiście inwestując 2 miliony, to już się kwalifikujesz do tego, żeby złożyć po prostu podanie o o Golden Visa, dokładnie, żeby dostać i wtedy możesz też sponsorować żonę, dzieci, także to absolutnie nie jest problem. Mamy nawet kancelarię, która wszystko Wam pomoże, bierze Was tak naprawdę za rękę. Znowu polecamy to, z czego sami korzystamy, także tu możecie na pewno mieć. I w tej kancelarii, to jest kancelaria brytyjska, ale w tej kancelarii jest dziewczyna nasza, Polka, która po prostu dla każdego z naszych klientów oczywiście, no zawsze jest to kontakt lepszy, jeżeli jest to w swoim języku, tak? I prawda jest tego typu, czy to jest, tak jak mówimy, pełnomocnictwo przy odbiorze lokalu, przy sprzedaży lokalu, pełnomocnictwo zrobione prawnie tak jak trzeba, czy to jest testament, czy to jest złota wiza, która daje Ci 10 lat pobytu. Oczywiście to mamy osobę, która Cię poinformuje od A do Z, zrobi to z Tobą od A do Z i to jest właśnie nasze otoczenie, o którym mówimy, że klient, który tutaj przyjeżdża za granicą, w zasadzie to 2 rzeczy trzeba zawsze, jeżeli cokolwiek robisz za granicą, trzeba mieć dobrego księgowego i dobrego prawnika. Macie, jak to się mówi, z nami tylko dlatego, że my tu mieszkamy, że jesteśmy na miejscu, jesteśmy rezydentami, to korzystacie z tego know-how, które my posiadamy, to wszyscy klienci dostają od nas cały po prostu komplet wiedzy, przetestowany, żeby to było jasne. I tak jak mówimy, u nas inwestor musi mieć konto, niezależnie od tego, czy ty masz tą złotą wizę, czy mówisz, a ja jeszcze poczekam z złotą wizą, bo możesz poczekać, bo przecież 90 dni masz w jednym kawałku jako osoba z Unii Europejskiej, czyli Polak, 90 dni w jednym kawałku może tutaj być, gdy coś się działo, to wsiadasz w samolot i 90 dni tu jesteś. Masz kupioną nieruchomość, to wtedy mówisz, ok, teraz zaczynam składać o tą złotą wizę do miesiąca czasu i tak to jest temat zamknięty. Chodzi tylko o to, że wiecie, że musisz mieć osobę, która ci to po prostu wszystko
załatwi, tak, z tobą, weźmie cię za rękę. No i druga rzecz, żebyś miał drzwi otwarte, ale też nie wyważaj tych drzwi, kiedy ich jeszcze nie potrzebujesz. To dla nas klient ważny, który jest biznesowo tutaj, musi mieć również założone konto w banku. Ale to też znowu, wracając do pierwszego punktu, dla dywersyfikacji, bo to jest to, co mówiliśmy. Mimo to, że masz w Polsce na przykład i w Hiszpanii, to jest tak jedna Unia Europejska, czyli też jeden system bankowy. Dlatego po to jest też te konto tutaj, żebyś miał inny system, że tutaj po prostu jesteś odcięty, masz na przykład swoje jakieś oszczędności tu, które nikt ci nie może zamrozić. Ani zamrozić, ani dostać się do tych, tak jak powiedziałem, to jest dzisiaj ta nowa Szwajcaria, czyli ten drugi region. I to jest powód, dla którego dzisiaj ludzie przede wszystkim kupują nieruchomość, bo wiedzą, że ten zakup ma, tak jak mówię, więcej elementów, które powodują, że co by się nie działo, to on i tak jest wygrany. Dokładnie tak. I teraz ważne jest oczywiście, żebyś wiedział, że jeżeli inwestujesz z tymi, którzy wydają swoje pieniądze, tak, którzy kupują sami, to pamiętajcie o jednej rzeczy, że jeżeli wydaję pieniądze, a nie tylko na zasadzie takiej, że najpierw muszę tobie sprzedać, żebym jednego dnia zarobił i potem być może po tej całej nauce kilkuletniej również kupię pierwszy lokal, no to oczywiście może być, jak to się mówi, różnie z twoją nieruchomością, bo te doświadczenia nie chciałbym, żeby ktoś robił na moich pieniądzach, dlatego też powtarzam, musisz się zadawać z tymi, którzy są tam, gdzie ty chcesz być. Czyli z tymi, którzy już to robią na bieżąco i dlatego nasi klienci w zasadzie można by powiedzieć w 90% nie ma klientów, którzy mają jeden lokal. Wszyscy sieją w różnych właśnie tych okresach i czasach oddania, prawda? Tak. Żeby to się gdzieś tam w cudzysłowie zaząbiało, tak jak mówisz, bo wtedy, jeżeli jedno się kończy, strzelam, 27, drugie koniec 27, następny 2028, to nie masz tego problemu, wiecie, na początku wszyscy mają tą samą obawę, bo jak się za 3 lata uda, to wtedy kupię następną. Tylko za 3 lata te ceny już odjechały. I wtedy teraz czekasz i się modlisz, żeby się udało, potem się uda i powiesz, kurczę, no ale teraz już jest za drogo. I dlatego trzeba siać. Tak jest. 3,5 roku, Business Bay, Podwojenie. Peninsula, Podwojenie. lokal jakiej wielkości? 110 metrów. I pociąg odjechał. Mówię, wtedy jeszcze były całkiem inne ceny. Nikt nie wierzył. Ci, co znali masterplan, co w biznes będzie się działo, zainwestowali oczywiście. Dzisiaj, jeżeli chcesz to samo kupić poniżej 4 milionów, ciężko. Dlatego prawda jest tego typu, że pamiętajcie, 3,5 roku, a my mówimy tak, 17% to by było powyżej 5 lat. A tutaj, jak to się mówi, lata się nie zgadzają. Tak jak mówisz, że najważniejszą rzeczą jest to, że dopiero po roku mądrzejesz. Dlaczego? Dlatego, że cię to zaczyna interesować. I z jakim klientem byś nie rozmawiał, to ten klient mówi tak, wie pan co, a ja mam takie jedno pytanie, a ile kosztuje na przykład lokal tam w MR Beach, nie? Ostatnio było też takie pytanie. I na tym piętrze. No to my oczywiście, jak to się mówi, tak, tyle i tyle. No to muszę panu powiedzieć, to miała dobra decyzja z mojej strony rok temu. No, prawda jest tego typu, że wiecie, że ludzie chcą mieć to potwierdzenie i to jest normalne, ale pamiętajcie tylko jedną rzecz, że jeżeli będziesz chciał wszystkiego dotknąć, to ci życia zabraknie. Musisz się orientować na tych, którzy, mówię, wybierają te lokalizacje, które dają ci tą gwarancję wzrostu wartości nieruchomości podczas budowy, w cudzysłowie zawsze z gwarancją, bo pamiętajcie, gwarantowane są tylko dwie rzeczy, śmierć i podatki. Tutaj ich nie ma. Nie ma. Dlatego jak to się mówi tutaj, gdzie jest ta druga rzecz, no nie ma tej jednej rzeczy, trzeba się przyzwyczaić. Chodzi tylko o to, żebyście wiedzieli, że tutaj tym motywem głównym, który teraz funkcjonuje dla tych ludzi, którzy mają pieniądze, którzy nawet nie rozważali wcześniej, jeszcze rok temu, tutaj, że będą inwestować, bo może jednak tam gdzieś w Europie, może Włochy, może Hiszpania, to dzisiaj, jak to się mówi, inwestują dokładnie w Dubaju z tego względu, że są, tak jak mówię, w tej oazie neutralności, która na tym korzysta. Przyciąga. Całe te wszystkie kraje BRIC, do których teraz 2 lata temu się właściwie weszła Zjednoczone Emiraty Arabskie, po to, żeby buduje się już drugi Wall Street, który będzie obsługiwał wszystkie właśnie te kraje BRIC. Dlaczego? No bo geolokalizacja. Oni mają 6 godzin do 80% ludności. Tak są dobrze położeni. Dlatego oni powiedzieli, tak, zbudujemy tu nowy Wall Street, ale nie dla Ameryki, tylko właśnie dla tych wszystkich państw BRIC. I kolejne pytanie jest też, no ale dobrze, wie pan, no ale to dzisiaj te ceny rosną, okej, ale wie pan, przecież to nie będzie szło tak cały czas. Ja mówię, słuchajcie państwo, wyraźnie mówimy, że masterplan mówi wyraźnie, do 2040 roku ilość mieszkańców w Dubaju się podwoi. To jest realizowane rok w rok. I teraz wróćmy 3 lata do tyłu. 3 lata do tyłu to jest 2022, tak? 22 zostało w Dubaju chyba 80 000
No 70-80 tysięcy przyjechało nowych, stałych obywateli, którzy dojechały. Tak? Którzy dostali dowód osobisty, Tak. są zarejestrowani, bo tych, Dokładnie którzy tak. nie ma, to Tak. jeszcze jest więcej. Tak. Natomiast, a mogą bez wizy być 90 dni, 90 tak. dni. Wszyscy Dokładnie Polacy, tak. tych Tak. się nie rejestruje. Tak. Następny rok 2023 to było 100 tysięcy? 100 tysięcy, Tak. a rok 2024, czyli ten, który dokładnie minął, 170 tysięcy. 70% więcej ludzi niż w poprzednim roku dostało Emirates ID i pomyślało sobie, że musi tutaj zamieszkać i zostało też tutaj. 170 tysięcy. i to nie ludzi. przyjeżdżają ludzie, którzy, jak to się mówi, wiecie, idą do pracy, żeby płacić czynsz, tylko to przyjeżdżają ludzie, którzy muszą, jeżeli chce mieszkać, to musi zapłacić za rok z góry. I za rok z góry to nie jest kwota gdzieś w lokalizacji C, to może zapłacić 80-70 tysięcy, w B już będzie musiał zapłacić dzisiaj 130 tysięcy, a było jeszcze niedawno 90. 130, a dzisiaj jeżeli chodzi o Business Bay, no to jest 200, 220, 180, w zależności oczywiście od lokalu. Tysięcy z góry za rok musi być zapłacone. I teraz musisz wziąć pod uwagę tylko jedną rzecz, że ci ludzie korzystają z tego, że ta śluza jest tutaj otwarta, że można mieć złotą wizę inwestując tylko 2 miliony, a kiedyś to trzeba było inwestować 10 milionów, żeby mieć złotą wizę. Korzystają z tego i jak jest napływ ludzi, no to oczywiście mamy co? To, co zawsze w handlu jest najważniejsze. Podaż i popyt. I teraz tak, jeżeli jest popyt duży, w zeszłym roku wybudowano 30, Niecałe 30 tysięcy mieszkań. 30 tysięcy, a 170 tysięcy ludzi nowych zostało. Także ja Wam powiem jedną rzecz, do 2040 roku nie martw się, czy będzie, jak to się mówi, lepiej, czy będzie gorzej, tylko musisz wybierać dobre lokalizacje, bo Ci wszyscy potwierdzą, co by się nie działo, to będą odpadały pierwsze te lokalizacje, w cudzysłowie, tańsze. Nie tańsze, tańsze. Bo na to też oczywiście jest klient. Pamiętaj, tanio jest drogo. Ty musisz mieć, jak to się mówi, w punkt. Tam, gdzie zapłacisz więcej, więcej zyskujesz. Ale tam też klient zostaje, cokolwiek by się nie działo. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, weź pod uwagę, że ta ilość mieszkańców się zwiększa, bo cała infrastruktura tutaj. Tak. Elon Musk. Tak. Właśnie teraz był, tydzień temu Tak. została podpisana umowa, że Elon Musk zbuduje tunel podziemny, gdzie będą jeździły Tesla oczywiście bez jakichkolwiek kierowców, autonomicznie i są dokładnie podane stacje, że nie będzie wyjazdów, zjazdów, tylko że tak powiem, stacja, możesz wysiadać i od A do B jedziesz po prostu pod ziemią. To jest Czyli przyszłość. droga, pod spodem będzie Tunel. następna, tutaj do góry, jak to się mówi, są wiadukty, 5 nowych stacji metra. 5 nowych stacji metra, 100 chyba 40 dokładnie przystanków będzie. No. Plan jest taki, że do 2033 roku 50% mieszkańców? 50% mieszkańców. 50% mieszkańców musi mieć do 800 metrów co najmniej przystanek metra. Dokładnie tak. I to dlatego też mówię, że jeżeli, wiecie, my wszystkie informacje wiemy, ale dlatego też my zawsze mówię jedną rzecz. Z kim się zadajesz, takim się stajesz. Twoje otoczenie ma cholerny wpływ na to, jak ty dalej będziesz też myślał o nieruchomościach, o inwestycjach, ale w ogóle twój mindset się zmieni. Dlatego też przecież robimy ten zjazd inwestorów zawsze co kwartał tak naprawdę, gdzie zapraszamy klientów już, ale też nowych ludzi, którzy chcą poznać Dubaj, żebyście też mieli kontakt z ludźmi, którzy są tam, gdzie wy jeszcze jesteście. Może nie wiecie, jeszcze macie szukać informacji, a jeżeli rozmawiasz z kimś, który już jest po drugiej stronie, on ci wszystko dokładnie powie, że on też był tam, gdzie ty kiedyś byłeś. 3-dniowe spotkanie, gdzie od rana do wieczora spędzamy razem ze sobą czas, Tak. jesteśmy z deweloperami, u deweloperów pokazujemy Wam konkretnie na liczbach takie operacje, które zostały zrobione, jeżeli chodzi o flipy, czyli ci ludzie, którzy chcą zrobić pierwszy krok, 3 dni spędzone od A do Z z nami i oczywiście z ekspertami, z którymi my współpracujemy. Dodatkowo, tak jak Wojtek powiedział, są ci ludzie, którzy już kupili nieruchomość, którzy powiedzą Tobie dokładnie, jak to wyglądało, że przeszli przez to wszystko, że to wszystko funkcjonuje. I pamiętaj jednej rzeczy, że teraz mamy przez miesiąc czasu taki po prostu dodatkową ofertę dla tych, którzy by chcieli przyjechać. Normalnie to jest 4000 zł od osoby, 2 osoby 8000. Ty musisz sobie zapewnić lot i hotel. Dzisiaj pamiętaj, że jest tak przez miesiąc czasu, czyli do 20 marca, przepraszam. Do 20 marca, a spotkanie jest w kwietniu. Tak. 3, 4, 5. No. 7, 8, 9. Dokładnie, na dole jest, Tak, jest data. będzie dokładnie, jak to się mówi, link. 7, 8, 9. To pamiętaj, że dzisiaj jest oferta, która jest dla tych, którzy się rejestrują wcześniej. To jest 2000 od osoby, czyli za 4000 2 osoby. Czy z osobą towarzyszącą, czy z partnerem. Zapraszamy do Dubaju.
po to, żebyś, jak to się mówi, pełne 3 dni spędził, uczył się tego, poznał lokalizację, zobaczył, dlaczego ta lokalizacja jest atrakcyjna, ale już w gronie też tych ludzi, którzy zainwestowali, bo to jest wymieszane grono. Dokładnie tak. I najważniejsze to, co Wojtek powiedział, masz możliwość rozmawiania z tymi, którzy są tam, gdzie ty chcesz dopiero być. I pamiętaj, cała rzecz polega tylko na tym, że można mówić, no wie pan, a jeżeli ten szejk zakręci kurek i nie będzie wody, pamiętajcie, że tutaj inwestuje cały świat. I to jest gałęź gospodarki tego kraju, która zresztą ma 7% PKB, teraz ogłosili. Tak, będzie plan, nie, jest szacowane, że w tym roku będzie 6 z hakiem, no coś takiego. No i- Niecałe 7% ma wzrastać PKB. Dokładnie. I teraz zauważcie tylko jedną rzecz, że jeżeli cały świat tutaj kupuje, to jesteście najbardziej sprawdzonym rynku i najbardziej transparentnym rynku na świecie. To jest najważniejsze. Nie idź w egzotyczne rynki. Nie próbuj przecierać ty te ścieżki, tylko tutaj cały świat inwestuje, więc te warunki dla inwestora muszą być przyjazne. Kupujesz lokal z działką, oczywiście wpłacasz pieniądze na rachunek powierniczy. To wszystko jest tak standardowe, jak oczywiście w Polsce. Ważne, żebyś za granicą też miał partnera, który dla ciebie, jak to się mówi, te wszystkie rzeczy prowadzi cię za rękę przez całą operację. Od tego jesteśmy my. Po to mamy certyfikat, który co roku trzeba odnawiać i pamiętaj, jeżeli rozmawiasz z agencjami, to pytaj dokładnie o kartę brokerską, o certyfikat, czy on jest aktualny, bo tu jest tysiące pośredników, którzy pośredniczą i później, jak to się mówi, ta firma, która mówi, ale proszę pana, pan tylko z nami robi operację, natomiast z kim pan rozmawiał, ta osoba już, jak to się mówi, dawno jej nie ma. Dlatego partner, który jest stabilny, ten partner, który jest solidny i ten, który ma również pod takich w cudzysłowie wykonawców dofinansowania, mamy partnera, który się tym zajmuje. Wizy, kancelaria prawna, która pełnomocnictwa, odbiór mieszkania i to wszystko. Firmy zewnętrzne, które zajmują się tylko wynajmowaniem, czyli sprowadzaniem tego klienta do ciebie, za którego ty nie płacisz, tylko ten klient płaci tej agencji. To wszystko w komplecie, jeżeli spotkamy się razem i jeżeli będziemy inwestowali. Ale pamiętaj, naszym celem jest to też ta świadomość, ta nauka, edukacja, żebyś mógł powiedzieć tylko jedną rzecz. Jeżeli się jestem w stanie ruszyć, odkleić, bo ja zawsze mówię tak, można dać, ale jest jedna rzecz, nie prosić, bo ty musisz wziąć pod uwagę, że 3 dni, które są tutaj w kwietniu, to największy sceptyk zmienia zdanie i usłyszysz parę opinii, które będą, jak to się mówi pod spodem, od tych ludzi, którzy byli na tym spotkaniu, ale ty się stajesz odważniejszy, a żebyś ty się stał odważniejszy, to nie ja mam mówić, tylko ty musisz się ruszyć, pojechać i jeżeli chcesz wydać 1 000 000 czy 2, chociaż to jest transzami wydawane, to musisz wziąć pod uwagę, że ten bilet za 2000 nie powinien ci być drogi, tym bardziej, że na tym spotkaniu zawsze staramy się robić dla tych, którzy są Specjalnie. taką ofertę, żeby ten wyjazd się I tak się zapłacił. 10-krotnie, jak to się mówi, zwrócił, to tak z marszu, a już nie mówiąc o tym, że to jest ten zakup, powiedzmy, nieruchomości, jak masz tylko ochotę. Prawda jest tego typu, że wiedza usuwa 2 wrogów dobrobytu. Ryzyko I strach. Dlatego kto jest zainteresowany, pod spodem jest właśnie ten link, żeby się zapisać na ten zjazd inwestorów. Tak jak mówimy, 7, 8, 9 kwietnia, 3 dni, zarezerwuj sobie czas, przyjdź i sam się przekonaj. Zobacz, jak przyjedziesz, to wtedy tak naprawdę poczujesz, jaki tu jest inny rynek, jaka tu jest transparentność, ale też jaki tu jest rozwój. Musisz to przeżyć, żeby to uwierzyć. Dlatego zapisz się pod spodem i na pewno widzimy się na zjeździe. Jeżeli tylko masz ochotę poznać ten rynek bliżej, dotknąć, zobaczyć lokalizację, to jest najlepsza okazja, żeby to zrobić i wtedy pamiętaj tylko jedną rzecz, nic się nie prosisz, czy ja będę miał czas, czy nie będę. Oczywiście ci, którzy mówią, ja tu jestem, wie pan, przelotem w Dubaju, czy będę w Dubaju, czy mógłbym oczywiście z wami się spotkać. Tak, może się z nami spotkać i na pewno ci też pokażemy i oczywiście to nie kosztuje nic, ale jeżeli chcesz mieć od A do Z 3 dni, kiedy my jesteśmy razem, wszyscy przez te pełne 3 dni, to muszę ci powiedzieć, że to jest nieraz dla takiego inwestora to, co inni potrzebują, na to inni potrzebują 2 lata albo 3 lata, żeby się dowiedzieć, to ty masz w ciągu 3 dni, bo masz to w pigułce, ale też dotkniesz różne miejsca, które dokładnie tutaj mamy w Dubaju. Na dzisiaj to już wszystko. Z tej strony Wojtek, Andrzej? ojciec i syn.